Ostatnio prezentowaliśmy Wam Mercedesa GLA 250, dzisiaj nieco mniejsza, choć i o połowę tańsza Mazda 2, która pod względem wyposażenia Mercedesa deklasuje. Let's play. Mała, zgrabna, z ładną linią nadwozia, no i do tego dynamiczna. Mazda 2 w swoim charakterystycznym dla Mazdy kolorze. No myślę, że przy zakupie Mazdy 2 żaden inny kolor nie będzie tak pasował jak ta czerwień. Ale co my tu tak naprawdę mamy? 1,5-litrowy silnik, który generuje 90 koni mechanicznych, czyli mamy tą mocniejszą wersję silnika. No i do tego rzecz najważniejsza, skrzynia automatyczna. Myślę, że jeżeli chodzi o komfort i wygodę jazdy miejskiej, to podstawa. Jeżeli chodzi o tą dynamikę, później przedstawimy Wam, jak ona sobie radzi na drodze. Ma również tryb sportowy, co również przekłada się na jej przyspieszenie. Mamy pierwszy kamień milowy, czyli 10 sekund przekroczone do setki, a dokładniej 9,4 sekundy ta Mazda rozpędza się od 0 do setki. Prędkość maksymalna 183 km na godzinę, natomiast nie wiem, czy ktoś z Was chciałby testować tą prędkość. Myślę, że takie maksimum wygody tego auta to 140, może 150, ale później no nie jest już to najbardziej komfortowa jazda, jednak samochód przede wszystkim miejski. Miejski w benzynie, no to pierwsze pytanie, które się nasuwa, ile to pali? Jeżeli chodzi o taką drogę mieszaną, czyli trochę krajówki, kiedy dojeżdżamy do miasta oraz po mieście, zrobiliśmy kilka testów, pojechałem kilka razy do pracy tym autem, około 4,5 litra na 100 km, ponieważ ta Mazda czuje się najkomfortowiej po prostu gdzieś około tych 90 km na godzinę. Zaczynamy jeździć po samym mieście, spalanie rośnie. Nie jest natomiast aż tak źle, choć no, jest to mimo wszystko benzyna. Około 7,5 litra musimy liczyć na 100 km takiej miejskiej jazdy, czasami jakichś korków, stania na światłach itd. Jeżeli chodzi o drogę ekspresową, autostradę, zazwyczaj te wyniki spalania są najmniejsze. Niestety nie w Mazdzie, tak jak mówiłem, najlepiej około 90. Na autostradzie pali to od 5,5 do 6,5 litra w zależności, tak jak mówię, czy jedziemy 120, czy bardziej 140, natomiast dalej nie jest tak źle. To, co jeszcze warte uwagi z zewnątrz, mamy również dodatkowy pakiet LED, czyli jak sama nazwa mówi, mamy oświetlenie LEDowe, które no, najwięcej nam da tak naprawdę w tej jeździe wieczornej oraz nocnej. Natomiast pakiet ten jest również wyposażony w automatyczne przełączanie świateł, czyli znowu kolejna pomoc dla nas, kolejna rzecz, której nie musimy robić, nie musimy się nim przejmować przy jeździe tą Mazdą. Auto używane, a więc opowiedzmy sobie trochę więcej o tym konkretnym egzemplarzu. Wcześniej już wspomniałem, 2017 rocznik, na dzień dzisiejszy 85 tysięcy przebiegu, a więc nie tak dużo, około 11 tysięcy rocznie. Jeżeli chodzi o zakup tego auta, zostało zakupione w polskim salonie, jest to pierwszy właściciel oraz auto jest bezwypadkowe. Ma swoje mankamenty kosmetyczne, o których zaraz trochę więcej opowiem, natomiast to, co najważniejsze, bezwypadkowy, nic nie było jeszcze tutaj wymieniane z musu, że coś się zepsuło, więc chociaż to o tym możemy zapomnieć. To, co jeszcze warte uwagi,
to również design. Zanim przejdziemy do mankamentów, to jeszcze chciałbym zwrócić Waszą uwagę na te plastiki, które są w kolorze karbonu, które myślę, że dają trochę takiej sportowego vibe'u przy tym aucie. No i też te światła są trochę groźniejsze. Mamy takie zadaszenie dla tych lamp oraz z przodu również w zderzaku również te plastiki w kolorze karbonu. Natomiast tutaj w zderzaku mamy niestety już pierwszy mankament. Mamy pękniętą osłonę plastikową. No oczywiście to jest zwykły plastik, cena pewnie nie jest największa, natomiast no niestety jest ona do wymiany. Więcej po tej stronie auta. Przede wszystkim koła, felgi, to co rzuca się w oczy, to czarny kolor na tych felgach, natomiast na szczęście to nie są rysy, natomiast jest to zgromadzona guma. No tutaj po prostu trzeba je dobrze doszorować, no i oczywiście bezpiecznie, tak żeby tych rysy nie było, więc no to czeka albo przyszłego właściciela, albo najlepiej po prostu gdzieś oddać, gdzie zrobią to profesjonalnie. Z takich mankamentów, które no już trochę bardziej nas zabolą, no to obrysowana cała prawa klamka. No, auto miejskie, prawdopodobnie parkingi, gdzieś galerie handlowe. No niestety widać, że kilka razy została potraktowana przez kogoś. I ostatnia rzecz, również kosmetyczna, natomiast kolejne rysy. Tutaj już mamy trochę głębsze, wręcz wbite po prostu i cały ten lakier w tych małych miejscach, ale niestety jest zdarty bardzo, bardzo głęboko. Jeżeli chodzi o ten konkretny egzemplarz, to tak naprawdę tyle. Natomiast jeżeli jesteśmy już z tyłu auta, warto zwrócić uwagę, że mamy oczywiście czujniki parkowania, nie mamy kamery cofania, natomiast 4 czujniki szeroko rozstawione dają nam komfort cofania oraz parkowania tym autem. Jak widzicie, zmieniliśmy lokalizację. Dzisiaj jest strasznie gorąco, 33 stopnie nam pokazało w pewnym momencie, więc trochę cienia i czas przejść do tego, co znajduje się wewnątrz. Pierwsze pozytywne zaskoczenie to przede wszystkim miejsce na głowę. Zdecydowanie mam jeszcze tego miejsca w zapasie, więc jest to już plus dla osób wyższych, które może by chciały takie mniejsze autko sobie zakupić. No i myślę, że zaczniemy sobie klasycznie, czyli od kierownicy. Kierownica wielofunkcyjna. Ostatnio brakowało mi przełączania utworów. Tutaj mamy. Nie tylko mamy przełączanie utworów, oczywiście wszelkie ustawienia, podgłaszanie, odbieranie telefonu, ale również tempomat, co jest bardzo przyjemne. Po prostu jest on pod ręką, łatwo nim można sterować. Po lewej stronie manetka od świateł, kierunkowskazów, po prawej stronie od spryskiwaczy przednich, jak i tylnych oraz automat i mamy również manetki do zmieniania biegów. To najważniejsze. Jeżeli chodzi o zegary, 2 zegary są elektroniczne, ten natomiast środkowy, główny jest klasyczny, natomiast jest on w takim designie sportowym. Na samym środku duży zegar, który ma nam pokazywać prędkość. Autko miejskie, ale zawsze, chociaż design może być bardziej sportowy. Przy zderzakach wspominałem Wam oraz przy światłach, że mamy plastiki w kolorze karbonu. Tutaj również możecie wiele ich zaobserwować. Chociażby z tej strony, również nasze panele boczne są w takich barwach i jest to bardzo ładne uzupełnienie. I kolejnym bardzo ładnym uzupełnieniem jest konsekwencja kolorystyczna, czyli te czerwone przebitki. Tutaj mamy nitkę, na fotelach również mamy barwy czerwieni. To wszystko powoduje, że to auto wygląda bardzo, bardzo ładnie. Tak jak wspomniałem, panel boczny, tutaj mamy sterowanie naszymi lusterkami oraz otwieranie i zamykanie szyb oraz ich blokada. Brak więcej funkcji. Jeżeli chodzi o sterowanie naszym fotelem, znajduje się to z lewej strony, jest manualne, nie ma elektronicznego sterowania. Skrzynia automatyczna, tak jak wspominałem, przycisk Sport znajduje się na dole od skrzyni. Teraz całe centrum naszego dowodzenia znajduje się też pod skrzynią. Nie mamy podłokietnika, więc trudno określić, czy ten panel jest w dobrym miejscu, natomiast wydaje się on
bardzo wygodny. Mamy też taką podkładkę na naszą dłoń, przez co wygodniej się po prostu tym steruje. I teraz to, co jest ważne, to pokrętło, no właśnie, nie tylko się kręci, ale również możemy nim kierować na boki, do góry. To wszystko ułatwia nam po prostu sterowanie po naszej nawigacji, ustawieniach i tak dalej. Nie musimy po prostu tym kręcić, aż dojedziemy w końcu do naszej odpowiedniej pozycji. Możemy to sobie skrócić, chociażby klikając właśnie w dół. Niżej, mniejsze pokrętło, no już jednak trzeba trochę tą ręką przesuwać, żeby do niego dojść. Tutaj sterujemy po prostu głośnością, natomiast tak jak powiedziałem, mamy je w kierownicy, więc tak naprawdę nie jest ono nam jakoś super bardzo potrzebne. Ręczny, manualny, a obok ręcznego 2 cup holdery. Nie ma podłokietnika, zamiast podłokietnika jest dodatkowa przestrzeń, w którą możemy coś włożyć. No i tak naprawdę, jeżeli jest to autko miejskie, no to często ja jako kierowca czy pasażer może sobie to wykorzystać. Teoretycznie powinno być to dla osób z tyłu, natomiast tym autem raczej rzadko kiedy jeździmy 4 osoby. No i co jeszcze tak naprawdę, ponieważ dużo już tu rzeczy, a jeszcze wiele przed nami. Wspomniałem, że wyposażenie jest tutaj konikiem tego auta. Tak jak już Wam powiedziałem, pod względem designu, ale również funkcji, które mamy. Mamy manualne sterowanie klimatyzacją, wielostrefową, dodatkowo podgrzewane fotele, co też jest zawsze fajnym urozmaiceniem. No i oczywiście najczęściej w zimę jest to po prostu przyjemna rzecz. Klimatyzację mamy w 4 miejscach. Na początku rzucają nam się tak naprawdę te okrągłe nawiewy, natomiast jest również w desce rozdzielczej ukryty tutaj jeszcze jeden, który jest wpasowany w całą tą linię oraz obok tego jest również wpasowane oczywiście światła awaryjne. No oczywiście z przodu mamy jeszcze gniazda, więc to też jest ułatwienie dla nas. Natomiast to, co warto zwrócić uwagę, choć 2017 rocznik, nie mamy tutaj CarPlaya, nawet przewodowego. Mazda bardzo długo z tym zwlekała, dopiero niedawno wprowadzili CarPlay. Natomiast to, co zasługuje na pochwałę, to mimo, że jest to zwykłe oprogramowanie, no działa ona sprawniej niż w ostatnim, który Wam prezentowaliśmy w Mercedesie. Pod względem oprogramowania myślę, że nie ma nic do zarzucenia, bardzo szybko, sprawnie funkcjonuje, natomiast tak jak mówię, no nie ma tutaj tego CarPlaya. Obok ładowarek znajduje się karta na nawigację, która jest również w pakiecie w tym wyposażeniu. No i jest ona oczywiście aktualizowana po dzień dzisiejszy. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz w tym aucie, ponieważ wyposażenie nie tylko pod względem wygody siedzenia, kierowania czy też obsługiwania, ale również klimat w tym aucie, jako miejskim aucie, robi nagłośnienie. Mamy 6 głośników, które ma naprawdę dobrą jakość. Wiele pojazdów, które mieliśmy okazję testować w podobnym roczniku, to nagłośnienie zdecydowanie gorsze. Również mamy cały panel, gdzie możemy dostosowywać zarówno dźwięki wyższe, niższe, balans. Tak naprawdę trochę tych ustawień tam jest, żeby się pobawić, żeby dostosować tą muzykę tak, jak lubimy. I myślę, że to jest ważna rzecz gdzieś tam w tych korkach, w tych miejskim chaosie, że ta muzyka jest dobrej jakości. Miejskie auto, więc nie ma co się doszukiwać jakiejś dużej przestrzeni, natomiast myślę, że warto zobaczyć, jak ten tył wygląda. Jeżeli chodzi o tą przestrzeń nad głową, no jest jej bardzo mało dla mnie, więc pewnie pierwsza ta chopka wcześniej wspomniana i głową bym uderzył. Na nogi również nie ma za dużo przestrzeni. Natomiast no, jeżeli mielibyśmy gdzieś pojechać kilkanaście, może kilkadziesiąt kilometrów, no to raczej nie będzie z tym większego problemu. No nie zalecałbym raczej dłuższych tras, nawet jeśli mielibyśmy wziąć kogoś bardzo małego z tyłu, to pod względem podróży tu po prostu brakuje wyposażenia dla pasażerów z tyłu. Tak naprawdę nie ma podłokietnika, w drzwiach nie ma żadnych kieszeni, nawet butelki wody, czegokolwiek nie ma gdzie odłożyć. Wcześniej wspomniałem, że tutaj jest ten mały pojemniczek, czyli telefon, nie wiem, klucze, coś może tam włożymy, nie za wiele, natomiast również jest to kosztem nawiewu z tyłu, natomiast w miejskim aucie raczej tego nawiewu się też nie doszukujemy. Natomiast rzecz nie do końca zrozumiała, po prawej stronie mamy kieszeń za pasażerem, chociaż jakaś przestrzeń, chociaż książkę, cokolwiek włożyć, natomiast za kierowcą tej kieszeni już nie ma, więc tak jak mówię, no bardzo mało gdzieś tej przestrzeni do zagospodarowania przez pasażerów.
i tak naprawdę nie ma co tutaj więcej się rozgadywać na temat tyłu. Myślę, że możemy przejść do bagażnika, który też będzie nas interesował w miejskim aucie, chociażby na zakupy. Co tu dużo mówić, bagażnik taki, że i ze środka mogę Wam opowiedzieć, lampka jest, sznurki są i to tak naprawdę wszystko. Brak żadnych uchwytów czy siatek do zakupów. No, 290 litrów, coś tam się zmieści, miękka torba się zmieści, zakupy się zmieszczą, tyle co potrzeba w miejskim aucie. Pozostaje przedostać się za kierownicę i jedziemy zobaczyć, jak to jeździ. Mazda 2 to przede wszystkim miejskie auto, natomiast do tego miasta czasami z obrzeży trzeba dojechać, a czasami wybierzemy się na dłuższą podróż. Dlatego klasycznie, tak jak już we wcześniejszych odcinkach mogliście zauważyć, udamy się na naszą ulubioną trasę, gdzie jest trochę zakrętów, trochę przyspieszania, trochę hamowania, żebyście mogli też zobaczyć, jak tym autem się jeździ. Myślę, że główną cechą tego auta to komfort z jazdy i wygoda, to na co już wcześniej zwracałem uwagę, czyli po prostu wyposażenie. Jak na tanie auto miejskie jest naprawdę dobrze doposażona i wcześniej kontrowersyjnie powiedziałem, że deklasuję Mercedesa, a to przez to, że w Mercedesie wiele tych funkcji brakowało, bądź było też mnóstwo plastiku, a tutaj jak możecie spojrzeć, wykończenie jest naprawdę ładne. Mamy benzynę, przyspiesza to jak powinno, mamy nawet tryb sport, jakbyśmy chcieli żwawiej pojeździć. Myślę, że możemy nawet sobie go tutaj odpalić, przetestować. Wiadomo, nie jest to auto wyścigowe, natomiast jeżeli chcielibyśmy nim trochę pozasuwać, można jak najbardziej. Silnik benzynowy też powoduje, że no, jakoś to brzmi, oczywiście przy wyższych obrotach trochę to buczy, natomiast no, zdecydowanie lepiej to brzmi niż diesel. No i wiadomo, kolejna sprawa to spalanie. W momencie, w którym no, damy w pełni gaz, no to spalanie nam znacznie rośnie. Wchodzę w zakręty z niemałą prędkością specjalnie na tym trybie sport i możecie zaobserwować, że to auto po prostu drogi się trzyma. Nie tylko jest zaprojektowane, żeby jeździło 40-50 na godzinę po mieście, natomiast normalnie się tym bardzo przyjemnie, sprawnie, dynamicznie jeździ. Natomiast tak jak mówiłem, no jeżeli tutaj się trochę wciśnie pedał gazu, no to spalanie będzie rosło jak to w benzynie. Taką rzeczą, na którą możemy zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o dłuższe podróże, jeżeli chcielibyśmy gdzieś dalej jednak pojechać tą Mazdą, no to problemem jednak może być brak podłokietnika. No po mieście nam to nie przeszkadza, jedziemy sobie spokojnie, wygodnie siedzimy, natomiast no, przy dłuższej trasie gdzieś ten łokieć mógłby być oparty. Kolejną rzeczą, ja trochę się odnoszę do tego Mercedesa, ponieważ no, gdzieś tam trochę brakowało tych rzeczy i takie mankamenty, które tam jako w marce premium nie zostały zadbane, tutaj w tanim samochodzie one zostały zadbane, a więc widać, że to jest stricte podejście producenta. Wcześniej wspominałem właśnie w Mercedesie GLA, że plastik, który jest przy prawej nodze, wbija się w kolano i jest to niewygodne. Wystarczyło proste rozwiązanie jak w Mazdzie. Mamy tutaj miękką ala skórę, która powoduje, że ta noga sobie wygodnie leży, no i nic się nie wbija. No, mamy miękki materiał, więc jest to po prostu bardzo wygodne. Jeśli chodzi o jazdę poza terenem zabudowanym czy autostradą, no to tempomat to podstawa. Uwielbiamy, przynajmniej ja uwielbiam korzystać, no wygoda. Jeżeli mamy automat, mamy tempomat, to auto praktycznie samo jedzie. Może i nie ma aktywnego, natomiast to, co jest nam na plus, to fakt, że tempomat mamy w kierownicy. Nie musimy nigdzie tego szukać. Oczywiście za manetką posiadanie tempomatu też nie jest uciążliwe, ale jeżeli mogę mieć to jeszcze w wygodniejszej formie, to czemu nie? Czemu narzekać? Tylko i wyłącznie po prostu cieszyć się prostotą zastosowania. Ostatnio znaleźliśmy miejsce, gdzie możemy testować zarówno wygłuszenie, jak i nasze zawieszenie, więc to, co możecie już zauważyć, idziemy do tego samego miejsca, co ostatnio. No i tutaj myślę, że będzie jedna z ważnych rzeczy, o których zaraz Wam chętnie opowiem.
zaczynają się wyboje. No i minus jest taki, że nawet mi kamerkę zrzuciło. No niestety to jest minus tej Mazdy, czyli każdą najmniejszą dziurę, nierówność czujemy i to mocno. Chopki, które są w mieście, musimy pokonywać z bardzo niską prędkością. Dzisiaj, gdy nagrywaliśmy z dronem przy 10 km na godzinę, po prostu nas wyrzuciło do góry, jakbym przez tą chopkę przyjechał z co najmniej 40 na godzinę, więc to jest minus. No po prostu każda nierówność niestety, każdą odczuwamy po prostu, no i nie jest to byle jakie odczuwanie, po prostu nami rzuca. Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy materiał o Mazdzie 2, zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję. Staramy się, aby na naszym kanale była jak największa różnorodność. Było auto rodzinne, był crossover, przyszedł czas na auto miejskie, a wiele jeszcze przed nami. Jeżeli jest jakiś segment, jakiś model, który chciałabyś zobaczyć na naszym kanale, daj znać w komentarzu. A niebawem już kolejny test auta używanego.